Cześć Wam, witam Was w moim warsztacie, witam Was w kolejnym filmie. Dziś na moim stole coś, o czym nawet nie miałem pojęcia, że istnieje. Przenośna stacja zasilania. Tak jest, temat związany z budową mojego mini kamperka, słuchajcie. I tutaj rozwiązanie bardzo proste, natknąłem się na to rozwiązanie na pewnej, chciałem powiedzieć zajebistej grupie na Facebooku. Tak jest, spanie w aucie. I to szczerze polecam, jeżeli Was interesują te tematy. Tam jest naprawdę chyba ze ponad 100 000 członków i naprawdę będziecie w szoku, jak ludzie upraszczają sobie życie, spanie w aucie, podróżowanie, jak mało trzeba, żeby po prostu zacząć. I moje myślenie się troszeczkę zmieniło w tym temacie, dlatego między innymi pojawiła się taka stacja z firmy Vivor, tak jest, to nie jest przypadek, oczywiście firma Vivor kolejny raz do mnie napisała, czy nie mam ochoty przetestować jakieś tam urządzenie, odpisałem, że nie, ale chętnie przetestuję właśnie takie, bo jest to związane z tym, co teraz robię, co potrzebuję, to by mi się przydało, to by mi pomogło i tak dalej, i tak dalej. Zgodzili się na taką współpracę, także to jest na tym stole. Firmie jest sponsorowany, nie płaci mi firma Vivor za prezentację tego urządzenia, po prostu przekazali mi to do testów, do użytku. Co dalej z tym zrobię, to już jest moja sprawa. Oczywiście to już wylądowało w moim mini kamperku, to Wam też pokażę, ale dzisiaj się temu troszeczkę przyjrzymy, pokażę Wam, o co tu mniej więcej chodzi. Podłączymy kilka ciekawych, mam nadzieję, urządzeń, zrobimy test na jakichś tam gadżetach, oświetlenie i tak dalej, które już zakupiłem do mojego kamperka. Przy okazji zobaczycie, co tam ciekawego się znajduje. Także taka prezentacja, jeżeli Was to interesuje, to zapraszam. Dobra, słuchajcie, otwieramy to raz, dwa. Malutkie pudełko, naprawdę malutkie. Oglądałem to na stronie Vivora i powiem Wam szczerze, patrzcie, co teraz się stanie. To jest naprawdę mały sprzęt, malutki sprzęt. To mnie troszeczkę przeraziło, słuchajcie. Co tu jeszcze mamy? Dwa takie kartony. Wypakujemy sobie to od razu i chowamy to z powrotem, żeby tu był w miarę porządek. Zasilacz, taki zasilacz do ładowania tej stacji. Tutaj mamy podłączenie do gniazdka zapalniczki i tutaj mamy kabel, koniczynka do tego zasilacza. Także to na razie ląduje tutaj, żeby tu był w miarę porządek przy tej prezentacji. I słuchajcie, za chwilę lecimy z tym dalej. Dobra, słuchajcie, w zestawie mamy taką instrukcję obsługi, chodźcie tutaj bliżej, tu Wam szybciutko pokażę. Tutaj mamy główne parametry. Słuchajcie, nie będę się tego uczył na pamięć, jeżeli ktoś jest ciekawy, to robię sobie teraz stop klatkę, albo Wam zrobię piękną planszę na ekranie odnośnie danych technicznych, tam sobie co jakiś czas będziecie mogli zobaczyć. Z ciekawych rzeczy, instrukcja jest oczywiście w języku angielskim, mamy tutaj opisane podstawowe parametry, tutaj za chwilę Wam to pokażę na samym urządzeniu, pooglądamy sobie go dookoła, mamy tutaj symbole, które pojawiają nam się na wyświetlaczu i tutaj najważniejsze, mamy dwa sposoby ładowania, czy nawet trzy, możemy go ładować sobie po prostu z sieci poprzez zasilacz, ten zasilacz i ten kabel sieciowy. I tutaj producent pisze, że takie ładowanie tego urządzenia trwa około 6-7 godzin, co ja sprawdziłem i jest nieprawdą, ale nieprawdą na korzyść tego urządzenia. A tutaj na przykład jest jeszcze jedna możliwość ładowania. Jest to ładowanie przez kabel ten sieciowy, plus do tego jeszcze ładowarka, a tutaj mamy akurat 100-watową ładowarkę do tego portu USB typu C, czyli takie dwa urządzenia naraz, dwa źródła prądu naraz ładują tą stację i to trwa, tutaj jest napisane około 2,5 godziny do 3,5 godzin. Także tej opcji nie sprawdziłem. No i teraz oczywiście mamy tutaj kolejne dwie opcje, czyli ładowanie z gniazda zapalniczki w samochodzie, co oczywiście dla mnie jest praktycznie najważniejsze. Około 3 godzin, 3 do 4 godzin. Tego jeszcze nie sprawdziłem. Sprawdzę i na pewno dam znać. I czwarta opcja, słuchajcie, po prostu coś pięknego. Ładowanie tego z solara. Maksymalna moc solara to 120 W. Podłączamy go tutaj do tego gniazda i możemy również ładować to urządzenie z solara. I teraz słuchajcie, tutaj mamy takie, jest to tak skonstruowane, że mamy takie po prostu panele
i możemy je sobie osobno włączać. Włączmy same urządzenie, czyli tutaj mamy przycisk, który uruchamia to urządzenie. Mamy taki, słuchajcie, wyświetlacz. Mamy tutaj pokazane pojemność baterii 92% i teraz po kolei możemy sobie załączać te poszczególne panele. Tutaj mamy ten sektor taki USB, możemy tutaj jest wyjście, wejście, czyli na tym pierwszym USB typu C możemy również doładowywać tą stację, bądź ładować różne inne urządzenia zewnętrzne. Mamy tutaj 4 gniazda, tutaj mamy wyjście typowe, wejście do ładowania, tak jak mówiłem wcześniej. Tutaj mamy z drugiej strony gniazdo zapalniczki, czyli podłączamy sobie na przykład taki kabel bądź urządzenia, które podłączamy sobie w samochodzie pod gniazdo zapalniczki, jakieś ładowarki samochodowe itd., itd. I tutaj mamy dwa takie gniazda typowe 10-amperowe od 12,8 do 16,5 V. To jest też ważna wiadomość tutaj również w zależności od stanu naładowania baterii. Tutaj ten woltaż nam się zmienia. Oczywiście to nie jest żaden problem, jeżeli mamy urządzenia, które są po prostu zasilane 12-24 V, czyli u mnie wszystkie, które będę podłączał, lodówka i tak dalej, to za chwilę Wam wszystko pokażę. Także na to trzeba zwrócić uwagę. I teraz jak to wygląda? Słuchajcie, to z tej strony mamy kratkę wentylacyjną, wentylator, z drugiej strony mamy tutaj etykietę, tutaj mamy również najważniejsze informacje, rodzaj baterii i tak dalej, te wszystkie gniazda opisane szczegółowo. Z tej strony również mamy otwory wentylacyjne plus latarka. I teraz oczywiście tak samo mamy tutaj, możemy sobie włączyć tą latarkę, światło ciągłe, mocniejsze światło ciągłe, jeszcze mocniejsze światło ciągłe. Teraz mamy miganie, to jest chyba SOS i mamy tutaj taki stroboskop. Także tak to wygląda. Tym razem nie będziemy światła testować dronem z góry. Już nam się nie chce drona szukać, także to sobie zostawimy. Mój kamerzysta się uśmiecha, bo był ze mną wtedy. Ale dobra. Co dalej? Słuchajcie, podłączamy sobie, chodźcie z tej strony, poszukamy jakichś moich gadżetów. Tak jak mówiłem, do mojego minikamperka już naprawdę sporo gadżetów. Za niedługo będziemy go, to są akurat praktycznie wszystko zakupy z Ikei, ale tutaj mam już kilka rzeczy, które możemy przetestować, czyli oświetlenie i to nie jest akurat z Ikei, bardzo fajna rzecz, dmuchana lampa LED, za chwilę ją nadmuchamy i przetestujemy. Potem jeszcze tak, podłączymy sobie lodówkę, podłączymy ją jako tutaj do gniazda tego 12V gniazdo zapalniczki, podłączymy sobie laptopa i to jest ważna informacja dla mnie, bo w kamperku już też jest miejsce na laptopa. Oczywiście wiadomo, że ale jakby padało wieczorkiem jakiegoś Netflixa włączyć i tak dalej. Także włączymy sobie tego laptopa, także bierzemy go. On też jest wymagającym sprzętem, co chodzi o takie zasilanie, bo na przykład moja przetwornica 300 W w ciężarówce, ona niestety nie daje rady. Lodówka, tą lodówkę wożę nią po prostu jedzenie do pracy, że ona mi przygotowuje pyszne obiadki, ja sobie ustawiam na drogę -20 i tak sobie jedziemy. Także też sobie ją podłączymy, zobaczymy co się będzie działo, bo to jest fajna opcja również na wyjazdy. I teraz słuchajcie, to co mnie najbardziej ciekawi, mały kompresor i teraz niektórzy znają temat, jakieś systemy wodne, które się pompuje pod prysznic i tak dalej, i tak dalej. Zresztą w jakichś większych kamperkach, nawet na jakieś takie, wiecie, na jakieś wyjazdy można zabrać coś takiego, to może się naprawdę przydać, ale ogólnie nawet z ciekawości sobie to podłączymy. Także te urządzenia na pewno. Co tu jeszcze możemy podłączyć? To podłączymy sobie taki wiatrak na przykład jeszcze, a później zobaczymy, jak nam to będzie dalej szło. Słuchajcie, dobra, robimy malutką przerwę, ja się tutaj tylko przygotuję i już zaczynamy. Dobra, słuchajcie, to mam napompowane, tutaj mam takie lampeczki, słuchajcie, takie proste lampki, coś takiego, klik, klik, z drugiej strony USB, no i spory kawałek kabelka. To będzie na zewnątrz, tu będzie magnes przymocowany, będę sobie to tam gdzieś tam przyczepiał no po prostu pod zadaszenie, pod markizę. I teraz zobaczcie, to sobie załączymy i teraz tak to działa, że naciskam, włączam, wyłączam. I teraz zobaczcie, to jest tak malutki pobór prądu, że tu się nic nie dzieje. Podłączmy jeszcze jedną lampkę. Mamy dwie, świecą już nam teraz dwie. Nadal to jest za mało, także podłączmy teraz to. Ale tą jedną musimy wyłączyć, bo tutaj brakuje. Tutaj będę montował takie
coś takiego, żeby na tych lampek można było więcej podłączać, ale to na razie nie ma na to zwyczajnie czasu. I teraz tutaj mamy włączenie, mamy coś takiego, tutaj z tyłu są magnesy, także to sobie tam będę mógł przyklejać. I zobaczcie, co się teraz dzieje. Mamy tutaj 3 W poboru, 57 godzin. Te dwie lampki mogą świecić według tego wskaźnika 57 godzin. No 3 W to jest nic po prostu. Wiadomo, że zaraz podłączymy mocniejsze urządzenia, ale wiecie, o co chodzi. Na zewnątrz, czy tam nawet w środku, dopóki nie będę miał jeszcze, wiecie, hotelowego akumulatora i takiej małej instalacji do tego, o czym mówiłem wcześniej, no to takie coś jest dla mnie po prostu idealne. Do tego podłączamy laptopa. I teraz zobaczcie, to wyłączam na przykład, żeby mieć tutaj, tu za chwilę zniknie, jest 0. Włączamy teraz segment, czyli tutaj się nam pojawi AC. I teraz zobaczcie, laptop się zaświecił. Czekajcie, ja sobie go uruchomię. No i dobra, i tutaj mamy włączonego laptopa. Co tutaj się dzieje? Zobaczcie, 31 watów, 30 watów, 29, 7 godzin. 7 godzin pokazuje. Ok, wiadomo, że tutaj to jest zależne od tego, co się na tym laptopie dzieje. Spuśćmy sobie rendering filmów 4K. Taki przykładowy teścik. Wiadomo, że jeżeli tu puszczę Netflixa, to będzie to dużo mniej. I teraz zobaczcie, tutaj już nie ma żartów. 107 watów, 115 watów, 2 godziny. 2 godziny laptop może działać. To jest naprawdę dobry wynik. Teraz, no wiadomo, tutaj ten laptop teraz naprawdę pracuje pod obciążeniem. Puścimy sobie to anuluj i teraz moment. Ja się przełączę teraz na Netflixa. Dobra, leci Netflix, słuchajcie, pomijając tragiczny internet, zobaczmy, co się teraz tutaj dzieje. 51 watów i 5 godzin oglądania. Także mniej więcej to tak wygląda. Widzicie, 6 godzin, 41 watów i tak dalej, i tak dalej. Także tak będzie to działało z tym komputerem. Wiadomo, że nie mam zamiaru jechać na piknik czy tam 2- czy 3-dniowy i montować filmy w 4K, ale to był tylko test, jaka jest różnica i to trzeba sprawdzić. Także, a zwyczajnie po prostu używając sobie coś tam sobie puścić w laptopie, to też po prostu się da. Ale dobra, teraz słuchajcie, podłączamy lodówkę. Lodówka kompreserowa, słuchajcie, ja nią używam jeżdżąc do Holandii, jest włączona na -20 mrożenie, także teraz sobie też to zrobimy. I teraz słuchajcie, wyłączam sobie ten moduł tutaj, AC wyłączone, czyli laptop już jest teraz, działa na baterii, a że jego bateria nie jest za mocna, to długo pewnie nie podziała. To nam działa, ten moduł mamy włączony. Tu tak samo to widzicie, możemy to wyłączyć, włączyć. Idziemy tutaj, słuchajcie, zobaczymy. Popatrzcie, lodówka już wystartowała. Ona jest teraz zrobiona. Zrobimy ją na -20 stopni. Przepraszam, tutaj damy turbo. I agregat zaczyna działać. Nie wiem, czy wy to słyszycie. Lodówka sobie chodzi, słuchajcie, nie wyłącza się, ja już to sprawdzałem, jak najbardziej. Co tutaj się dzieje na wyświetlaczy, słuchajcie, zobaczcie. Lodówka, 36 watów pobór teraz prądu i mamy 7 godzin działania. 7 godzin, także wynik jest bardzo dobry. Z takich, wiecie, pomysłów, wiatrak, nawet sieciowy, nawet większy może być, bez problemu. Też zabieracie sobie na kemping, do namiotu, gdziekolwiek, bo przecież oczywiście ja ten film i tak udostępnię właśnie na tej grupie. Polecam jeszcze raz, jeżeli Was te tematy interesują, spanie w aucie, na Facebooku grupa, ponad 100 000 ludzi, zobaczcie, jak ludzie prosto podchodzą do takich tematów. I czy to jest auto, czy namiot, czy kombi, po prostu słuchajcie, tak samo tą lodówkę na razie odłączę, DC odłączę to i teraz możecie tutaj cuda podłączać, to tylko wasza wyobraźnia, do 300 watów oczywiście, do 300 watów, bo taka jest moc tej stacji i teraz zobaczcie, tak samo dajemy 2 od razu i nie działa. Czekajcie. Proszę bardzo. I już oczywiście nam wiatraczek pięknie działa, zabieramy go sobie do kamperka, pod namiot, gdziekolwiek i teraz zobaczcie tutaj 9 godzin, on bierze tylko 21, jego moc to tylko 21 watów, także mamy tu 9 godzin, praktycznie całą noc, słuchajcie. Możemy sobie przy takim wiatraczku pod namiotem, czy w kamperku, czy gdziekolwiek możemy sobie śmigać. Jeżeli go damy na połówkę, to powinno być jeszcze lepiej. Mamy
12 godzin, 14 watów, 12 godzin. Zobaczcie, tutaj już nam pokazuje 12 godzin, także na spokojnie coś takiego też możemy używać. I teraz słuchajcie, to co mnie najbardziej zdziwiło, czyli taki kompresorek. Kompresor Stanleya, naprawdę konkretny sprzęt do gwoździarki, super, można naprawdę różne rzeczy nim robić, ale można tak samo pompować jakieś systemy odnośnie przechowywania wody. Zamiast pompki robimy ciśnienie właśnie takim kompresorem. Takie tematy ludzie też robią. I teraz powiem szczerze, że naprawdę byłem w szoku, że on zadziałał. Zobaczcie. I teraz zobaczmy tutaj. 164 watów, 2 godziny. Także jak najbardziej napompujemy ten kompresor bez problemu. I mamy 8 barów, kompresor jest nabity, także żaden problem, słuchajcie. Także słuchajcie, tutaj wracamy, wyłączymy to, bo tu już na razie nie ma potrzeby. Podłączamy i robimy krótkie podsumowanie. Dobra, słuchajcie, myślę, że tyle wystarczy w dzisiejszym filmie. To była taka krótka prezentacja tej stacji zasilania, przenośna stacja zasilania firmy Vivor. Tak jak mówiłem, nie będę się uczył danych technicznych na pamięć, pokażę je po prostu Wam na ekranie. Będą również w opisie filmu. W opisie filmu również znajdziecie link do tego urządzenia, do strony producenta, tam będzie więcej informacji. Na YouTubie jest już, można znaleźć kilka filmów również na temat tego urządzenia. Porównajcie sobie, jeżeli coś takiego Was interesuje, to myślę, że warto zobaczyć, bo bardzo fajne, do mojego kamperka jak najbardziej, pod namiot, na działkę, resztę to już Wasza wyobraźnia. Także napiszcie mi, co myślicie o takich urządzeniach, do czego Wy je używacie, co podłączacie i tak dalej, i tak dalej. A my kończymy ten film, widzimy się w kolejnych filmach, zobaczycie jeszcze, gdzie jest jego miejsce w moim mini kamperku. Jak jesteście ciekawi tego tematu, to również za jakiś czas, nieważne czy firma Vivor będzie chciała taką współpracę czy nie, to będę również podłączał tutaj te panele, bo firma Vivor ma również panele, komplet takich składanych paneli 120W, idealnie pasujące do tej stacji i jeżeli taka współpraca ich nie będzie interesowała, to ja i tak je zakupię i tak, tylko po prostu bliżej lata. Tyle na dzisiaj w dzisiejszym filmie, słuchajcie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się i zapraszam na kolejne filmy. Cześć! Mój kamerzysta jeszcze mówi, że o czymś zapomniałem. Co miałem powiedzieć? Od dechy do dechy. Jak oglądaliście od początku do końca, to napiszcie komentarz od dechy do dechy, a my się z Wami żegnamy i... Cześć. Cześć!